Mam 5 rano. Jadę na mój pierwszy wschód słońca do Ankoru, konkretnie do Angkor Watu. No więc jadę z powrotem. Zapomniałam biletu. Moje wstawanie dzisiaj o 4 rano, no o 4:30. Trochę nie miało sensu, bo się już niestety na wschód nie wyrobię. Jedną dobrą rzeczą, jeśli chodzi o checkpointy, które tutaj się zaczynają wcześniej, że tak powiem. W sensie jeszcze nie zdążyłam wyjechać z Siem Reap na dobra, już mnie właśnie pan zatrzymał i pyta o bilet, co mi właśnie uświadomiło, że go nie mam. Angkor Wat to niesamowita budowla, której tajemnice archeolodzy odkrywają do dzisiaj. Zbudowana w XII wieku, jest do tej pory największą na świecie świątynią. Została zbudowana jako świątynia hinduistyczna, ale około XIII wieku przerobiono ją na buddyjską. Do jej zbudowania użyto 5 do 10 milionów kamiennych bloków, z których większość waży ponad tonę. Tak naprawdę to do końca nie wiadomo, jak tego dokonano, ponieważ ówcześni budowniczy mieli do dyspozycji tylko prymitywne narzędzie. Główna wieża wznosi się na wysokość 65 metrów, a ogrom tego obiektu naprawdę robi wrażenie. Podobnie jak inne świątynie Angkor, Angkor Wat również replikuje przestrzenny świat w miniaturze. Centralną wieżą jest góra Meru wraz z otaczającymi ją mniejszymi szczytami, ograniczonymi z kolei kontynentami, czyli dolne dziedzińce, i oceanami, czyli fosą. Siedmiogłowa Naga, czyli mityczny wąż, staje się symbolicznym tęczowym mostem, dzięki któremu ludzkość może dotrzeć do siedziby bogów. Budowa tej świątyni rozpoczęła się za panowania Suryavarmana II w 1122 roku. Angkor Wat jest w hinduizmie zwykle kojarzony ze śmiercią. W przeciwieństwie do większości świątyń w Angkor, które są zwykle skierowane na wschód, Angkor Wat jest zorientowany na zachód. Kierunek ten jest w kulturze hinduskiej kojarzony właśnie ze śmiercią. Dlatego wielu archeologów i uczonych doszło do wniosku, że Suryavarman zamierzał wykorzystać tę świątynię jako swój grobowiec. Ściany zdobią tysiące płaskorzeźb, które przedstawiają bóstwa i postacie religii hinduskiej i buddystycznej. Na przykład na wschodniej galerii znajduje się jedna z najbardziej znanych scen, czyli ubijanie morza mleka. Płaskorzeźby w Angkor Wat są również czytane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, co jest odwrotnością normalnego porządku. I znowu uważa się, że jest to kolejna wskazówka, że świątynia jest powiązana z rytuałami pogrzebowymi.
Wiemy również, że ściany wewnątrz były pomalowane na różne kolory, w tym czerwony, pomarańczowy, brązowy i żółty. Angkor Wat był prawdopodobnie pomalowany na biało na zewnątrz i kopuły wież ozdobione były złotem. Angkor Wat słynie również z ponad 3000 urzekających apsar, czyli niebiańskich nimf, wyrzeźbionych w ścianach. Każda z nich jest wyjątkowa. Wiele z tych wspaniałych apsar zostało uszkodzonych niestety podczas czyszczenia świątyń środkami chemicznymi w latach 80. XX wieku. Również mocz i odchody nietoperzy z biegiem czasu niszczą te odrestaurowane rzeźby. Szacuje się, że pracownikom zajmowało około 10 dni, żeby wyciąć jeden tylko blok kamienny. Trzeba pamiętać, że operowali oni prostymi tylko narzędziami. Dlatego zbudowanie Angkoru zajęło około 40 lat. Dla porównania, zbudowanie na przykład katedry Notre Dame w Paryżu zajęło 182 lata. Dlaczego te kamienie są takie gładkie? Aby wyrównać powierzchnię wyciętego bloku, pocierano tą powierzchnią o drugi blok leżący pod tym, którym pocierano. Bloki te nieczęsto ważyły ponad tonę. Bloki następnie transportowano przy użyciu słoni i niewolników do najbliższego kanału wodnego, którym następnie na tratwach transportowano dany blok do Angkoru lub do rzeki Siem Reap. Materiał budowlany pochodził ze świętej góry Kulen, która jest oddalona od Angkor Wat około 40 do 50 km. Szacuje się, że przez 37 lat trwania budowy 20 000 ludzi pracowało dzień w dzień, żeby ukończyć ten projekt jak najszybciej. Zamiast zaprawy muralskiej używano masy roślinnej jako środka wiążącego. Jeśli przyjrzycie się uważnie szczelinom cegieł, nie dostrzeżecie żadnych śladów zaprawy murarskiej czy cementu. Angkor zbudowano na terenach bagiennych. Po latach budowy budowniczy napotkali problem w postaci osuwających się kamieni, co było spowodowane mięknącymi fundamentami, które były podmywane co roku w porze deszczowej. Dlatego znaleziono obejście. Fosa dookoła Angkor Wat ma znaczenie nie tylko symboliczne. W hinduizmie symbolizuje kosmiczne morze, które jest początkiem życia. Ale poza tym znaczeniem symbolicznym, fosa ma również właśnie znaczenie praktyczne i rozwiązała problem rozmiękczania fundamentów. Do tej pory nie wiadomo tak naprawdę, jak w ciągu niespełna 40 lat udało się zbudować ten ogromny kompleks. Ogrom pracy, jaki włożono w zbudowanie i przyozdobienie tej świątyni, jest naprawdę niesamowity i ciężki do wyobrażenia. Tu trzeba przyjechać, trzeba to zobaczyć na własne oczy.